Witajcie telewidzowie ze słonecznego Londynu. Jesteśmy tutaj drugi dzień, mieliśmy trochę wcześniej wstać, ale pospaliśmy dzisiaj do godziny 13. Tak. Jetlag, tak, no po prostu, ale wstaliśmy o godzinie 8 w Ameryce Południowej. 7 nawet 35, więc nie tak źle. Tak, nie tak źle. A teraz idziemy jeszcze na jakieś szybkie zakupy w Londynie. Wiecie, że lubimy frytki, a jak frytki to w Anglii robią też bardzo dobre i frytki z curry sosem. Tutaj nie widzę, żeby były jakieś szyldy, gdzie sprzedają frytki, ale mam nadzieję, Marika, że też masz ochotę i spróbujemy je dzisiaj. Kto zna sytuację, to wie, że Brytyjczycy mają problemy z wywieszaniem własnych flag we własnym kraju. No i tutaj widać, że walczą cały czas, te flagi wiszą. Pierwszy raz coś takiego widzę, że na przystanku jest rozkład jazdy. Tutaj normalnie o której odjeżdżają, tutaj też, a od 6 do 9 co 9-15 minut. Nie ma rozpiski o której. I później tutaj od 9 rano do 23 też co 7 do 13 minut. No w Warszawie czy w innych krajach, no to widzieliśmy, że były wszystkie po prostu rozpisane, okej, nie wiem, 9, 8 po i tak dalej. To jest dobrze, bo jak się spóźni, no to nikt nie ma pretensji. Dokładnie, ale no pierwszy raz coś takiego widzę, że bez dokładnych godzin, tylko właśnie co ile minut. Ciekawe rozwiązanie. Niestety pierwszy fish and chips zamknięty. I to mi się podoba. Tesco Express, a tutaj paczki, co? InPost. Fish and chips zamknięty, więc postanowiliśmy, że przejedziemy się angielskim podwójnym autobusem, czyli 2 piętra. W tamtą stronę takie jeździły, wcześniej też jechał, więc mam nadzieję, że ten następny też będzie taki jechał. A mamy jakieś 40 minut jeszcze na pieszo, więc przejedziemy się autobusem, trochę czasu zaoszczędzimy. A pogoda nas tutaj tak rozpieszcza, jest o wiele cieplej niż w Ekwadorze. Mieliśmy ostatnie dni, tam już marzliśmy, dosłownie mieliśmy dosyć ciepłą kołdrę, a tutaj jakby wiosna była. Sprawdziliśmy w aplikacji Google i następny autobus za 15 minut przyjeżdża, więc postanowiliśmy, że idziemy najwyżej. Wsiądziemy do niego na następnym przystanku. Tu po drodze widzę, że mamy jakiś indyjski temple. Patrzcie, nawet słychać coś tam się odprawia. No dobra, my idziemy dalej, ten autobus będzie za 13 minut, ale jakieś opóźnienia muszą być, bo to za długo. Jak widzicie, tam dalej też angielskie flagi wiszą. Mijamy kolejny przystanek, autobusu jak nie było, tak nie ma, więc postanowiliśmy, że przejdziemy się całą trasę. Mamy już jakieś 20 minut teraz, ale jeszcze zejdziemy do Lidla, coś kupimy do picia. Ryby nie ma, ale jest bułka i hummus z Lidla. Trzeba zjeść śniadanie. O tu czego zapomnieliśmy? O właśnie. No, ale dobry. Idziemy wzdłuż kanału i tutaj fajne rozwiązanie. Tam z tyłu są budynki, a tutaj ludzie mają ogródki porobione i aż do samego kanału. Widzicie? Tutaj. Tam wcześniej widzieliśmy jakąś altankę, ktoś sobie zrobił nad samym kanałem, także fajne rozwiązanie. Mamy jeszcze z jakieś 15 minut. I do tych budynków, zobaczcie, jest taki drewniany most zrobiony. To nie nasza droga, ale zaraz zobaczę, na niego wejdę, jak on wygląda. No bo takie drewniane mostki w Anglii, no to raczej rzadkość, tak mi się przynajmniej wydaje. A tutaj widać, że jest. Tam jest to osiedle, a tutaj jest ten kanał, nawet sobie kaczki tutaj pływają. Trafiliśmy na jakąś starszą uliczkę. Zobaczcie na te budynki, one wyglądają na stare. Właśnie taką Anglię lubię i zaraz wam pokażę jeszcze ten kościół, który jest przed nami. To ten, ale podejdę bliżej. Teraz to jest jakiś bar, pub zrobiony, restauracja, a tak normalnie to mi wygląda na jakiś zakład, czyli tu pewnie jakaś może korzelnia była albo coś, bo to tak to wygląda, albo jakiś zakład produkcyjny kiedyś za tamtych czasów. Nie mam pojęcia, z którego roku jest ten kościół, ale Marika na jakimś tam budynku wyczytała 1871, więc dość stare, ale też ciekawy kościół, bo z kamienia, ale widać, że kamienie takie różne, po prostu układane. Chcieliśmy dojść do centrum handlowego i jesteśmy już. Widzę tutaj jakaś uliczka, no i te wszystkie standardowe brytyjskie sklepy. I to jest obraz, co z tej Anglii zostało. Zostawiacie rower i zostaje albo sama rama, albo samo koło w tym przypadku. Także słyszeliśmy, że kradzieży jest tutaj sporo. Tutaj kolejna rama. I to jest ten sklep, po co przyjechaliśmy do Anglii. No, żarcik, ale idziemy zobaczyć na zakupy do Primarka. Gaci zabrakło, skarpet, a tutaj po taniości można. Mari znalazła sobie koszulę w Primanim. I jak? No, superancko, pani profesor. Dzień dobry, zapraszam na niemiecki. Mari po Primanim na 2 koszyki chodzi. Jesteśmy w angielskim pubie, ale zamawiamy sobie irlandzkie piwo, czyli Guinnessa. Zdrówko! Kto lubi Guinnessa? Bo nie wszyscy lubią. Ja też do końca kiedyś nie lubiałem. Trochę mi takim goryczką podpadał, trochę kawą, ale ostatnio nawet lubię, więc delikatne. Kawowe. Jakbym kawę piła. Jeszcze ta piana. Wygląda jak kawa, to smakuje jak kawa. Ten Guinness z nalewaka jest, nie z jakiejś puchy. I on fajnie się napełnia. Wygląda cała szklanka, jakby była w pianie i ta piana powoli się podnosi i zostaje piwo i u góry piana. I całkowicie faktycznie inaczej smakuje niż te z puszki. Tak. A to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej. 2 krany, moi drodzy. Ciepła i zimna woda. No takie rzeczy to tylko w anglosaskich krajach. Podpytaliśmy panią jeszcze o jakieś piwa i pani nam dała tutaj takie próbki w angielskim pubie. Bardzo No, miłe. nigdy się tego nie spotkałem. Tak, bez pytania, pani sama zaproponowała. A spójrzcie na ten bar, no zrobiony właśnie w takim typowo angielskim stylu.
Tu widzicie, jeszcze są belki na suficie. Sufit to też podejrzewam, że to jest jakieś siano. Czyli mamy piwo, ono jest trochę bardziej owocowe. To jest też trochę owocowe, ale mniej. Płacimy rachunek, ale patrzcie, ten pub jest w 1544 roku wybudowany. Piwo wypite, autobus też podjeżdża i jak widzicie dwupiętrowy, więc wsiadamy, pójdziemy na górę, przednie siedzenia zajęte. Jesteśmy już na górze, ale tutaj chyba nie ma dużo miejsc, tam są jakieś podwójne. Maris z przodu siedzi i czai się jeszcze na te siedzenia przy samej szybie. Było wolne miejsce, więc Mari poszła zapytać, czy może tam usiąść. No, to każdy płaci za jedno miejsce. Szczęściara, teraz ma dobry widok. Jak widok? To jest ten fish and chips, który był zamknięty wcześniej. Wysiadamy z naszego autobusu, tam jeszcze jeden jedzie i idziemy jeszcze do Aldiego, a od razu po drugiej stronie, także blisko. Pan jeszcze nam pomaga. My to... no właśnie, my to kumpli mamy wszędzie. I wspomnienia wróciły, bo jak mieszkaliśmy w Anglii, to czasami jadaliśmy takie słoikowe indyjskie dania. No. Jeśli mieszkacie w Anglii, no to te akurat z tych słoików są dania Ale najlepsze korma była, bo niektóre to w ogóle nie przypominały indyjskich, wiadomo, ale te akurat były dobre. O, jest chyba, poczekaj, zaraz zobaczymy, bo to wygląda, no właśnie, żółte, to od razu razu poznało lepsze. żółty proszek korma, ale i ta tikka masala też jest dobre i rogan josh, tego nie znamy, to jest jakaś nowość chyba, albo A jest co to? my nie A to było, jedliśmy tego. ja kiedyś Tak? zamawiałem w restauracji, tak. A w restauracji, ale w domu i rogan josh zazwyczaj zamawiamy w restauracji. Te połączenie z Anglią i ta miłość się nigdy nie skończy. Tutaj zobaczcie, tikka masala czasami też wjeżdżało na szybko. Jak nie było czasu na gotowanie, to tak. No, piękne wspomnienia z tą Anglią mamy. Ale zobaczcie, żywieniowe wspomnienia. Żywieniowe, te krany, a tak poza tym to no tak w Anglii jest, że no, życie w Anglii no, nie wygląda na kolorowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Wychodzimy już z Aldiego i zobaczcie, pod Aldim też InPost, czyli paczkomaty polskie tutaj robią ekspansję na Wielką Brytanię. Słyszeliśmy o tym, ale nie spodziewałem się, że to będzie aż na taką skalę. Ciekawe jak to jest z wysyłką, bo słyszałam, że jeśli się wysyła na przykład rzeczy do Hiszpanii, no to trzeba mieć hiszpański numer, żeby później odebrać te swoje rzeczy albo do innych krajów. No ciekawe jak to jest z Anglią. Jak ktoś ma doświadczenie, dajcie nam znać, bo Też dobrze chcieliśmy by wysłać. powiedzieć, bo chcieliśmy kilka rzeczy wysłać, a zdecydowaliśmy się jednak na inną przesyłkę. Na przyszłość warto by było dobrze wiedzieć. Tak, może to coś zmienili, bo to też by było trochę dziwne, że wysyłacie z Polski, a później, żeby odebrać, musicie mieć hiszpański numer jadąc Nie, tylko tam. wtedy na przykład na polski numer. Jeśli tu polski, wysyłasz jak masz polski, a wysyłasz do Anglii, to musisz mieć angielski. angielski, dokładnie. No to o tym powiedziałem właśnie. Tak, więc no to trochę dziwne i... Ale dobra, my idziemy już, zaraz jesteśmy w domu. Witajcie, telewidzowie! Ostatniego dnia z Londynu. Rumunka jeszcze z Ekwadoru jest. My dzisiaj jedziemy w sumie ja jadę do Polski, ale śpieszymy się szybko na metro, bo mamy 10 minut do odjazdu metra, a mamy jakieś 5 minut na pieszo, więc aby tylko bilety kupić na Rumun. Zaplątałeś jakąś Rumuna, boska, jaka do nogi. Także... Obładowani, ja też jeszcze jeden plecak z tyłu, Marika 2. Nic się nie zmieniło, ale ja dzisiaj już kończę tą podróż. Marika jeszcze 1,5 tygodnia będzie jechała. Spoko, bo metro w Londynie można płacić właśnie telefonem, kartą. Piechotę czy chcesz windą? Możemy windą albo, dobra, na pieszo, dobra, spalę trochę kalorii. Jesteśmy już na stacji, czekamy na pociąg, dosłownie nam uciekł, widzieliśmy jak odjeżdżał, ale tutaj też nie ma problemu, bo za 5 minut jest następny. Jedziemy teraz 27 km. Taki jest Londyn. Jedziemy do centrum, tak, a my nadal jesteśmy w Londynie, ale jedziemy do centrum. Dojechaliśmy już na Liverpool Street i teraz musimy iść na przystanek autobusowy, bo się przesiadamy w autobus. Jesteśmy już za bramkami, fajnie, bo kartą płacone, odbijane raz, drugi na wyjście, nie trzeba żadnych biletów kupować, takie ułatwienie. Ale ludzi teraz się zrobiło jeszcze, zatrzymał się pociąg, bo jakaś torba utknęła między peronem a drzwiami, no i staliśmy z, nie wiem, z 15 minut, no to wiecie, ludzi się narobiło, wchodzili. No i teraz dlatego mnóstwo ich tutaj jest. Sporo ludzi, tak, bo teraz pociągi stały za nami i teraz jeden za drugim, jak to metro, one co chwilę. I sporo ludzi zrobiło. Dobra, tak, krótka przerwa i idziemy dalej. Dźwigamy, zaraz będziemy na autobus. Odkąd wsiedliśmy do pociągu minęła godzina i 10 minut, także słuchajcie, no Londyn a Londyn, jechaliśmy, mówię, do tej stacji, tutaj jeszcze nadal nie znaleźliśmy jakichś od razu takich oznaczeń, że możemy wyjść tu, wiecie, na ten autobus, którego szukamy. No i poszliśmy w drugą
drugą stronę. Tak, i w drugą stronę. Później pytam się jednego kierowcę, on mówi, myślę, że musicie przejść tam. Tyle było ludzi, że nawet nie było widać informacji. No i później dopiero z góry widać było, że no jest taki punkt informacyjny. Także tak, warto tutaj sobie zarezerwować więcej czasu, jakbyście byli. To są kolejne autobusy, o których nawet nie wiedzieliśmy i są o funta tańsze. My daliśmy 17 funtów, a to kosztuje 16. My tego nie znaleźliśmy w ogóle informacji na temat tego autobusu. Tak, a my już tutaj stoimy, no to te dwa odjechały, a naszego jeszcze żadnego nie było. I pięknie, są dwa. Nasz podjechał, jest Mari i tutaj jest ten, jeszcze też czeka. Tam akurat, nie wiem czy ktoś w ogóle wsiadał, może mało ludzi właśnie wie, bo widzę, że tutaj więcej ludzi czeka na ten autobus. My już jedziemy, mamy jakąś godzinę, 15 minut na Stansted i patrzcie, kierowca tutaj ma przypięty swój plecak, żeby mu nikt nie ukradł. No to taki obraz Londynu trochę wam powiem, pewnie kiedyś tak nie było, nie musiał tego robić, ale tutaj jeszcze jak chcecie, to możecie dać kierowcy tipa. Jak widzicie, przed nami jakiś wielki meczet. Zaraz będziemy go widzieć bliżej. Zobaczcie jaka wieża. Sprawdziliśmy teraz na szybko i jest ponad 280 meczetów w Londynie i też dla porównania, też nie wiem czy to są jakby prawdziwe teraz informacje czy aktualne, że są tylko 2 w Warszawie działające. Jeszcze pewnie niedawno nie było, tak bym obstawiał. Ja nie wiem, więc się tutaj nie No. wypowiem, ale ciekawa, Ale sporo ciekawa jak na- informacja i w sensie ciekawe takie porównanie. Co prawda Londyn też jest o wiele większym miastem. I też Ale- większa społeczność muzułmańska. Mhm. I tu jeszcze taka dodatkowa była informacja, że jest około 480 miejsc modlitewnych, że nie wszystkie miejsca są meczetami, ale są takie miejsca spotkań, gdzie oni też się mogą modlić. Tutaj widzicie kolejny spory meczet na tej trasie. O, tutaj. Dojechaliśmy, teraz czas odebrać walizki. Powiem wam, że z londyńską doskonałością godzina 15 dojechaliśmy równiutko, w pół to dojechał. My z tą Rumunką chcemy wziąć sobie wózek, a co się okazało, że trzeba funta wrzucić jak w koszykach kiedyś pod supermarketem, a my zero siana angielskiego, także... W ogóle zero jakichś takich No. monet mamy, bo może coś innego by tutaj wpasowało, a tak to nic z tego. Tak, więc bierzemy to i idziemy oddać. Marcin poszedł sprawdzić nasze plecaki, czy tam wejdą. Wejdą, nie wejdą, no oj mój, coś tam. Udało się. Jest dobrze. Czyli obydwa załatwione. Twój i mój Marcin wchodzi. należy. Ten będzie nadany, ten się mieści do pojemnika, Rumunka będzie nadana, no i właśnie, i mój też się mieści. Teraz tylko nadać i idziemy. Została nam jeszcze folia z Ekwadoru, więc owijamy tutaj nasz drugi plecak. A została nam, bo pani nam dała taką mocniejszą i taką typowo do tego. Pamiętacie, co No. tutaj było? Musieliśmy trochę też korzystać właśnie z tej małej jeszcze dzisiaj, bo tam była trochę w kilku miejscach porozrywana, no ale pięknie już to wygląda. Ogólnie się trzyma dobrze tam. Ryanair ma fajną opcję, bo można sobie oddawać walizki wcześniej, bez tutaj tych pań, zazwyczaj, które siedzą i tam zawsze coś tam bla bla bla, a my sobie tutaj oddamy 2 plecaki od razu. Najpierw trzeba zeskanować boarding pass i tu pewnie wszystko tak. O. 2, no i pięknie. 19,8. 19,8, a miało być 20. No mamy Czyli- oko, ale mamy 40, bo razy 2. Tak, W sumie czyli tak. nie wiem, czy to można położyć teraz dwie razem, czy... No zaraz się podpytamy. Ta druga ma niecałe 13 kg. Pani nam tutaj pomaga zrobić to. No i zaraz idziemy to oddać. Oddaliśmy jeszcze plecaki, kolega Angol, ale mówi po polsku. To dziwne, rok czasu mieszka. Rok czasu w Poznaniu był, no niesamowite I i gada naprawdę tak. super. I oddaliśmy plecaki w innym miejscu, bo one potrzebują jakby, wiecie, no są większe i paski są, więc Inaczej, tak. dobra, ale widzę tam kolejka też spora. Pół godziny nam zajęła odprawa bezpieczeństwa. Idziemy nie do saloniku, idziemy teraz do restauracji. Możemy używać to jako salonik, czyli na naszą kartę. Tam jest ograniczona ilość pieniędzy, którą możemy wydać. W tym przypadku wychodzi 18 funtów na osobę, a później Maryka sobie pójdzie do saloniku, bo tam do saloniki w Anglii to trzeba rezerwować. Tak, jakbyście chcieli tutaj przejechać, no to rezerwacja kosztuje 6 funtów i trzeba to robić im wcześniej, tym lepiej, bo na przykład teraz na Marcina godzinę w ogóle nie ma i nie przyjmują. A my już patrzyliśmy te rezerwacje no jakiś czas temu, także to nie tak, że z dnia na dzień. Ja mój slot złapałam właśnie na później, bo mam zdecydowanie później lot niż Marcin. Jesteśmy już w barze i teraz musimy zapytać, lekko przykombinować, że ja zaproszę Marikę, Marika mnie, bo możemy tak zrobić i żeby było taki większy rachunek. 36 funtów wtedy będzie na osobę. Bo jedzenie w tych takich angielskich pubach na lotniskach to wcale nie jest tanie. Zamówienie już złożone i to też było fajnie, bo tutaj nie ma czegoś takiego, że idziemy do stolika, tylko od razu sobie wybieraliśmy, jak nam coś brakowało, no to tak, wzięliśmy sobie główne danie, wzięliśmy sobie jakieś dodatki, ja się pytam ile jeszcze, mówi, a jeszcze 10 funtów, jeszcze 4, tak sobie wybieraliśmy z menu, aby było 36 funtów. Ja Marika myślałam, że też tam tam telefon zostawiłam, no nic, ale mam, się wystraszyłam. Ja to dzisiaj tak. Ale zobaczcie, Woda. woda.
Marii jeszcze do picia zamówiła sobie herbatę, a jesteśmy w Anglii, to oczywiście co? Mleko, bawarka. Kobiety w ciąży kiedyś piły bawarkę w Polsce, Ja nie bo przepadam wierzyły, za że tym. to dobrze. Tak. Nie wiem, czy to działało coś, czy nie, ale o, Marii będzie piła pewnie taką Earl bez tego. Grey, A ja lubię z dawniej mlekiem było. sobie strzelić. A u Marcina cappuccino i woda. Zmiany, moi drodzy. Ja nie wiem, co tu się stało, że dzisiaj tutaj Z nie ma czekolady. czegoś innego. Za drogo, bo ile tu by wyszło na ten rachunek? 2 piwa i po 30 paru funtach. My tu gadu, a przyszły nasze dania. Marika ma indyjskie tikka masala, a ja mam od pani burgera. Patrzcie, tutaj mój burger to jest mięso, bekon i tu jeszcze powinna być wieprzowina. Pięknie to wygląda. O, i to są te dodatki właśnie. Ale dobre. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Ale to dobre. No ty nie gadaj, bo ja tu zaraz jem ci. Jociu, ale dawno indyjskiego nie było. Zjedliśmy, napiliśmy się, idziemy zobaczyć teraz Mariki salonik, bo Marika do tego saloniku przyjdzie, jak ja polecę, bo Marika jeszcze po mnie jakieś 3 godziny będzie miała dopiero samolot, więc Mari już sobie tutaj... 4, tak, więc Marika 4,5 się... nawet. 4,5, Marika się zrelaksuje w saloniku. Patrzcie, walizka moja, 2. ale trafiłem, 2 owinięte. Siedzimy już pod moją bramką w sumie, bo Marika, jak wiecie, leci później. Tam kolejki już nie ma, więc pora już na mnie. Żegnamy się na jakieś 1,5 do 2 tygodni. Jeszcze kolejka przed wejściem na pokład. Tam jeszcze Marika stoi. Jest Marcin. Papa. Matko, ja do niego patrzę, to nawet nie patrzę, gdzie nagrywam. Tutaj. Pa. U Marcina powoli zwijają schody. Pan złożył poręcz, teraz zamyka już drzwi. I zamykają się automatycznie schody i wsuwają do środka samolotu. Ładnie sobie to wymyślili, żeby przeoszczędzić na lotnisku. Samolot podłączony do wyprowadzenia. Chłopaki jeszcze zbierają tu jakieś klocki, które były podłożone. Tam jeszcze sprawdzają, widzę, samolot, domykają resztę. No i rusza Marcin na pas startowy. To wypatrzy Marcina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No nie. Nawet ja go stąd nie widzę. Jak to? Przybliżyłam i nadal nic, jakieś niewyraźne te okna mają. Marcin mówi, że się przesiadł i że to niby 10 teraz okno, ale tutaj nadal nic. I rusza już na pas. Zanim Marcin wystartuje, to jeszcze ty musi wylądować. O, ale pięknie. No i teraz myślę, że Marcin będzie mógł startować. Zanim Marcin wyleci, to widać, że jeszcze przed nimi stał jakiś samolot w kolejce. Ale tutaj ruch, jeszcze jakiś inny samolot musi wylądować. Takiego to nie widziałam. I wylądowało i co? I teraz będą się ruszać już chyba. I kolejny ląduje. Ile tych samolotów? A już tutaj kolejny EasyJet się ustawił w kolejce i widzę, że tutaj... O, teraz zabrało fokus i tutaj właśnie jeszcze z lewej strony kolejny już czeka. Jest! Ruszył i Marcin. Dawaj, panie, tego gazu teraz. No, rozpędzaj się. Nabiera siły, pędu, mocy. No ale jeszcze mu trochę zajdzie, zanim się podniesie. No i chyba nie damy rady stąd zobaczyć, jak się podniesie. Ale może? Nie, jednak nie. Marcin już w powietrzu. Do zobaczenia. Przyszłam do drugiego saloniku, miałam zarezerwowanego na późniejszą godzinę, za godzinę w sumie. I jak ludzie przychodzili, stali w kolejce, to pan mówił, że jest zarezerwowane, że jest waiting list i że nie można teraz wejść. No i ja z moim, że miałam zarezerwowane wcześniej, no to nie było problemu, stolik już na mnie czekał, jest przygotowany, także bardzo miłe zaskoczenie. Posiedziałam kilka godzin w saloniku, jestem dzisiaj wypompowana, więc nawet nie miałam siły tam skakać, latać, usiadłam po prostu. Jakieś tam maile podpisywałam, coś tam porobiłam. No i teraz już idę do bramki,
za jakieś 45 minut powinien być odlot, także już była informacja go to gate. Nawet wyszłam wcześniej z saloniku, bo jakoś tak dużo ludzi, głośno i dowiedziałam się na koniec, że nie trzeba robić rezerwacji, ale w tych godzinach właśnie szczytu albo w tych co ja byłam, no ludzie wpisywali się na listę te oczekujących, no i tam było trochę ludzi, więc jeśli wiecie, byście chcieli tutaj przyjść, no to lepiej zrobić sobie te 6 funtów rezerwację i mieć pewność, że wejdziecie. Jeśli chodzi o jedzenie, to super dużego wyboru nie było, bo jakieś sałatki, przekąski, na słodko jakieś pączki i z ciepłych dań to była pasta z serem, co tam jeszcze było? Kurczak, ryż i jakieś jedno indyjskie. No i to tyle. I to dosyć szybko znikało, bo naprawdę ludzi było multum. Za to czego nie brakowało, to alkoholowych napoi. Chyba w żadnym saloniku nie było aż takiego wyboru i aż tak szybko nie obsługiwali. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Były różnego rodzaju piwa, drinki, alkohole, nawet Baileys z lodem podawali, także naprawdę o to nie trzeba było się martwić. Woda, cola, oczywiście jakieś tam napoje niegazowane, ale właśnie z jedzeniem daje się, nie powiem, że nie, ale to nie było jakieś takie super luksusowe. Dochodzę do mojej bramki, trzymajcie kciuki, bo jak zwykle jest zestresowana, niby ten mój bagaż wchodzi, ale... Niezłe jaja tutaj były teraz, dziewczyny nie chcieli przepuścić moją 60 funtów, a miały plecak mniejszy moim zdaniem niż mój, choć mój się mieścił, a ich po prostu był taki na szeroko się pchany. No i zaczęły się ubierać, zaczęły tutaj zakładać po 2 koszulki z Londynu, po 2 pary spodni, jakieś tam inne rzeczy. Jedna dziewczyna zaoferowała, że im weźmie, że ma plecak, to ma miejsce. To oni z tej obsługi powiedzieli, że nie, absolutnie, one muszą się 2 spakować w te rzeczy. Zostawiły jakieś kozaki, ale finalnie nie zapłaciły, udało im się wejść, więc wbiliśmy jej we 2 brawa. A w ogóle jeszcze jedna chciała podwalić koleżankę, mówi, dlaczego ja mam płacić, a ta moja koleżanka nie będzie płaciła, przecież ona ma taką samą torbę. I tak tutaj spoko podchodzili, bo na nerki nie zwracali uwagi, tylko musieli, no ten plecak, który tam się zmieścił i nerki miały tak też wypchane duże, to wyglądało jak kolejna torba. Także i tak dobre podejście tutaj. A jeszcze najlepsze to, że dziewczyny po prostu zatrzymały się, to znaczy jeszcze jakby samolot nie był otwarty, nie można było przejść przez ten tunel, więc wszystko się zatrzymało i w tym momencie jak ja stałam, miałam z moim plecakiem, tak samo z taką nerką przed wejściem, mówię, no nie, ładnie. Ale całe szczęście nic nie było, pan bez problemu już później wszystkich chyba przepuszczał naraz jak szło. Ta dziewczyna po prostu musiała mieć pecha, bo naprawdę za mną dziewczyna miała jeszcze większy bagaż. A mi się, zobaczcie, trafiło miejsce przy oknie, ale na skrzydle. No lepsze niż ostatnio, co miałam widok z okna, bez okna. Boarding się skończył, wszyscy siedzą w samolocie, a co się okazało, że utknęliśmy teraz w korku na lotnisku i musimy poczekać przynajmniej 25 minut. Więc pan powiedział, że w tym czasie już wszystko przygotują, tam drzwi, pokażą nam demonstrację, no i my mamy się uzbroić w cierpliwość. Tak szybko jak będzie to możliwe, to po prostu ruszymy. Tak, no Londyn, jak wam wcześniej pokazywałam, jak Marcin startował, no to co chwilę jeden podjeżdżał, już drugi startował albo lądował i to z tego samego pasa. Także tutaj naprawdę jest ruch jak na Marszałkowskiej. Kto wie, to wie. Mam jeszcze wodę z lotniska, chciałam ją tutaj włożyć i właśnie zauważyłam, że nie ma już tych siatek nawet do włożenia jakichś rzeczy. Nie wiem od jakiego czasu, no ale tak rzadko latam Ryanerem, że no właśnie rzuciłoby się to teraz w oczy. Lot trwał niecałe 50 minut i słuchajcie, nie zdążyliśmy jeszcze ruszyć, znaczy odlecieć, ja już zasnęłam, obudziło mnie chrapięcie. I później chwilę popatrzyłam za okno, obudziłam się z powrotem, jak już wylądowaliśmy, to wiecie, o ziemię jak uderzył samolot. Także przespałam cały lot, tak brak snu się odzywa. Witajcie telewidzowie, wczoraj z lotniska już tak szybko wychodziłam, że nawet nic nie nagrałam. Zresztą to przejście było dosłownie nie wiem, w 5 minut, nawet nie, 2 minuty. Ja podeszłam do maszyny, od razu pyk, pyk, skanowanie paszportu i byłam już na lotnisku, gdzie czekała na mnie przyjaciółka ze swoim facetem. Tak szybko to poszło, później jeszcze mieliśmy półtora godzinną nawet jazdę samochodem tutaj do miejsca, a nie powiedziałam, przyjechałam na stare śmieci, czyli do Niemiec, do miejsca, w którym mieszkałam. Jestem bardzo szczęśliwa, że to się udało, bo nie byłam tutaj już z 2 lata, nawet jak nie więcej, więc zamierzam tutaj dobry czas spędzić, trochę pobyć, trochę tu, trochę tam i dzisiaj zapowiada się ciekawy dzień
grzyby, robienie pierogów, jacuzzi i odpoczynek. Dzień dobry, witajcie drodzy telewidzowie, musicie mi uwierzyć na słowo. Dzisiaj pada brzydka pogoda, ale my na grzybach. Także tak, wiele grzybów dzisiaj nie ma, ale jednak coś tam znajdujemy. Chyba to zrobi się moim ulubionym zajęciem, albo jednym z ulubionych zajęciem. Jest to naprawdę relaksacyjne. Takie skryte grzybki tutaj mamy. O, co to za grzyb? Proszę bardzo. Tutaj te mniejsze to bardziej na marynowane. Kto lubi grzyby marynowane? Nie wiedziałam, że zbieranie grzybów zrobi mi taką frajdę, aż mam ochotę jutro tutaj wrócić. Tu jak pięknie sobie grzybek rośnie. Tam zobaczcie, kolejny. Tutaj kolejny. Zobaczcie, ile nazbierałyśmy grzybów, a idziemy jeszcze dalej. Trochę tych grzybów udało nam się zebrać. Ja jestem całkowicie zajarana, bo ja, jak wspomniałam, na grzybach nie byłam z 15 lat i pająków potwornie się boję, ale tutaj nie było ich aż tak dużo. Jak szliśmy w Anglii ulicą, to ich było tam więcej. Tutaj naprawdę luzik. I samo to zbieranie grzybów, no frajda niesamowita, aż jutro się zapowiedziałam, że też idziemy. Teraz ja siadam jeszcze na godzinę do zajęć. Moja koleżanka obrobi teraz trochę jeszcze te grzyby i przygotuje właśnie je do pierogów. Będą dzisiaj wieczorem jeszcze pierogi. Ja już po zajęciach. Pamiętajcie jeszcze taką Wam powiem ciekawostkę, jakby ktoś nie wiedział, że w Niemczech można 2 kilo dziennie zebrać grzybów na osobę. Nie więcej, bo może być kara. W innych krajach różne są reguły, także gdzieś tutaj wyczytałam, że nawet w Holandii jest bardzo surowe to prawo, w Holandii, we Włoszech, Francji, także jeśli dokąd jedziecie albo jesteście na urlopie i chcecie sobie pozbierać grzyby, to radzę wcześniej zapoznać się, czy można w ogóle w tym kraju zbierać, albo trzeba się starać na przykład o jakieś pozwolenia. Ja już zbieram się do kuchni i idę pomóc w przygotowaniach właśnie na pierogi, albo już w ogóle kleić pierogi, także do później! Widać, że domowe, każdy inny. Pierogi zrobione i zjedzone. Od 13 byliśmy w lesie, jest teraz 21:30 i dopiero je zdążyłyśmy zjeść. Także tak, ale wyszły naprawdę lepsze niż wigilijne. Teraz już przebrana w stroju idziemy do jacuzzi. Witajcie telewidzowie, dzisiaj kolejny dzień jesteśmy na grzybach. Dzisiaj jest zimno, do tego zaczął deszcz padać. To chyba znaczy jedno, że spodobało mi się grzybobranie i no dzisiaj nie ma aż tak dużo, bo ostatnie nocy były zimne, ale mimo wszystko sprawia to frajdę i chyba będę chciała teraz przyjeżdżać na jesień i chodzić na to grzybobranie. Kto tak samo lubi chodzić na grzyby? Słońce wyszło, to od razu inaczej. Nadal pada, ale od razu inne kolory i tutaj lepiej widać, żeby coś pozbierać. Ten, zobaczcie, jak się schował, kora na niego spadła. Uj, matko! Prawie go nie było widać z góry. Piękny, ale niestety robaczywy. Oczywiście niepomyślane i reklamówka papierowa się w deszczu trochę roztętego. Grzyby wyleciały, dobrze, że miałyśmy jeszcze łubiankę. No i tam się zmieściły nasze wszystkie grzyby. Witajcie telewidzowie. Ja dzisiaj ruszam już dalej, ruszam z mojego miasta, a w sumie to okolic, w których mieszkałam około 10 lat. Jadę teraz dalej do Bayern i tam spędzę też jakiś tydzień czasu. Mamy około 8 godziny rano. Jestem trochę niewyspana, bo dzisiaj z moją koleżanką posiedziałyśmy prawie do rana. Tak to się kończą właśnie takie spotkania raz na 3 lata mniej więcej. Tak, ale było fajnie, naprawdę miło. Dziękuję jeszcze raz Pamela, Ralf za przyjęcie. Dobrze się bawiłam, świetny czas. Bardzo, bardzo jeszcze raz Wam dziękuję. No i teraz czas jechać dalej. Mam jeszcze jakieś 20 minut, jeśli się nie mylę, do pociągu. Bilet kupiony, 6,90 zapłacone, stąd na dworzec główny, dokładnie 6,90 euro. No i jadę na dworzec główny, tam będę miała godzinę na autobus. Tam na dworcu głównym muszę się przesiąść, to dworzec główny nie jest połączony razem z Flixbusem, więc kawałek trzeba przejść, ale tak, będę miała na to jakąś godzinę, więc wystarczająco czasu. Czekam na pociąg w Niemczech, a tu co? Zgnieciona Tatra o 8 rano. Mój pociąg nadjeżdża! Za niecałe pół godziny jazdy zapłaciłam 6,90 euro. To jest jakieś 30 zł. Dla mnie no na maksa przesada. Ceny podwyższyli, odkąd tutaj stąd wyjechałam. No to naprawdę drogo się tutaj zrobiło. No i jeszcze nikt nie kontrolował biletów, więc
No, taki wiecie, 30 zł można było przecić, no ale nic. Idę teraz już na dworzec do Rossmana. Rossmann w ogóle w Niemczech jest o wiele tańszy niż w Polsce, więc jakbyście myśleli przypadkiem, no to polecam zrobić tutaj zakupy. Chcę odwiedzić Rossmann, ale tutaj jest moja jedna z ulubionych knajp, które zawsze odwiedzałam, ale widzę, że te ceny tutaj to ładnie podskoczyły, bo ja kupowałam na przykład właśnie ten box 10 za niecałe 5 euro kiedyś. Za 8 euro to wolałabym już jeść kebaba, ale myślę, że o tej godzinie 8 rano, 9 już prawie, to ja nic dzisiaj nie znajdę. I żałuję, że tym razem Was nie zabiorę do tego pięknego miasta, w którym tyle czasu spędziłam, ale no tak wyszło jak wyszło, że było po prostu relaks i tego potrzebowałam u przyjaciółki w domu, gdzieś poza tym miastem. Następnym razem jak tu przyjadę, mam nadzieję, że więcej czasu spędzę, bo mam tyle pięknych wspomnień i dopiero ostatnio sobie uświadomiłam, ile czasu tu spędziłam, ile pięknych chwil tutaj miałam i jak dobrze mi się tutaj mieszkało. No i gdzieś tam trochę sentyment mnie dopadł, no ale tak to już jest, że w życiu bywa różnie, czas iść do przodu, czas zmieniać miejsca, życie pędzi dalej, także jest jak jest. Cieszę się teraz z tego, co mam, ale piękny czas tutaj spędziłam. Ale widzę, że tu jakieś nowe inwestycje powstają. TEDx przede mną też jak się wyprowadzałam, no to w tym sklepie i kartony kupowałam, i jakieś tam rzeczy załatwiałam na wyprowadzkę. Och, wspomnienia wróciły. Jestem już na dworcu, widzę, że pan myje być może już mój autobus. Ja jeszcze kończę tutaj kanapkę. No i właśnie z tamtej strony jest przystanek. Ale widzę, że tutaj też trochę się zmieniło. Jakieś napisy im tutaj dorobili. Dwie i pół godzinki jestem we Frankfurcie już. Droga minęła bardzo szybko, nawet bardzo szybko. Przespałam cały odcinek. No i teraz czekam, mam 2 godziny do kolejnego autobusu. Wiele lat temu byłam tutaj na dworcu i kojarzę to całkowicie inaczej. Był bałagan, jakiś taki nieporządek, dużo tutaj osób się kręciło. Strach było zostawić albo oddać walizkę, a teraz wjazd na bramkę, tutaj strzeżony, policji sporo stoi. Tam też przy wejściu do kupna biletu policja stoi. Łazienka tutaj płatna jest, a tutaj jeszcze taki terminal, poczekalnia jest. Zobaczcie, łazienki za 1 euro i można płacić tylko pieniędzmi, nie można kartą. Nagrywałam tylko łazienkę, tylko to wejście, już mnie pani pogoniła. Mówi, nagrywać to w domu, a nie tutaj. Co pani tutaj robi? Także tak, mentalność tutaj w Europie jest moim zdaniem co do nagrywania całkowicie inna, a uważałam, żeby na tym filmie nie było nikogo. Czuję się tutaj bardziej niebezpiecznie niż gdzieś w Kolumbii na dworcach. Mimo że jest ta ochrona, to jednak nie była policja, tylko to jest taka specjalna ochrona zatrudniona do Flixbusa. Ale mają jakieś tam sprzęty, wiecie, jakby ktoś się rzucał. Widziałam, jakiś gaz mają. A po drugiej stronie z dworca mamy tak, Simba, gdzie zobaczcie, codziennie wyjazdy do Polski. A tutaj jest autokary do Polski, jakaś Sandra. Tutaj też autokary do Polski, biuro. Banasz. Dawno nie jadłam kebaba, ale ten do mnie nie przemawia. No i tak sobie popatrzyłam na cenę 8,50. Tutaj 8,50 za kebaba, albo 7,50 za taką kanapkę. No to chyba dosyć dużo. Ja to się zatrzymałam na cenie 6,50 kebaba i to już było po podwyżkach jakieś 2 lata temu. Ale ta cena to mnie tutaj szokuje. Co prawda no dworzec może dlatego, choć nie wiem, czy to takie normalne teraz ceny za kepsa. Z tym bezpieczeństwem tutaj to Wam nie przesadziłam, właśnie kogoś tam przed chwilą złapali, się ktoś aferował. No oczywiście nie Niemiec, ale to tak, to pozostawię tutaj bez komentarza, bo tak samo ochrona mówiła nie w języku niemieckim do niego. No hit po prostu w Niemczech coraz więcej właśnie, coraz trudniej może o ten język niemiecki. Po drugiej stronie dworca jest sklep. Woda ta, 3 euro, co ja gadam. Taka woda kosztowała w Aldim 25 centów. Ja nie wiem, świat oszalał. Jeszcze 15 minut do odjazdu, ale pan już pozwolił tutaj wchodzić. Zobaczcie, jaki duży Flixbus. Ostatnio z Marcinem widzieliśmy coś takiego, żeby dawać napiwek za jazdę w Londynie, ale to było na lotnisko trasa. A jak widać, popularne to się stało tak samo w innych autobusach. Tuk, tuk! Tuk, tuk!
Witajcie telewidzowie, ja tydzień pobyłam u kuzynki w Schweinfurcie. Piękny to był czas, odpoczynek, tak samo po tej podróży. Dzisiaj co prawda spałam 3 godziny i jest niecała 5:30. Jestem już na dworcu i czekam na Flixbusa do Warszawy. A co ciekawe, myślałam, że posiedzę sobie, bo mój autobus jest spóźniony 25 minut, że poczekam w środku dworca i się okazuje, że dworzec jest dopiero otwarty od 5:30, więc kilka minut muszę jeszcze poczekać. W sumie z tej strony jest tutaj napisane, że od 6, ale chodzę wszędzie, ciągnę i zamknięte, nigdzie się nie da wejść. Pani dopiero co otworzyła drzwi i od razu ludzie do środka. A to nawet nie dworzec, tylko jakiś sklepik przy dworcu, a dworzec jeszcze raz obeszłam i nadal zamknięty. Wiecie co? Właśnie zaczaiłam, że mówię wam 5:30, no jest właśnie 5:30, pani otworzyła sklepik. Mówię, że dworzec od 6, a ja chodzę i szukam wejścia na dworzec. No, dzień dobry właśnie, tak. Trzeba się dobudzić, przecież 6 jest później niż 5:30, ale numer. A już myślałam sobie, jak to jest możliwe, że na dworcu, że dosyć spory dworzec i że ktoś po prostu zaspał, żeby go nie otworzyć. Ojejku, to będzie ciekawy dzień. Myślałam, że tu mój autobus, a to Sinbad. Jedzie już mój autobus. Wczoraj był grill i dzisiaj mam zapakowane jedzonko na podróż, do tego hummus. Idealnie. Dojechałam do Berlina i to jest przystanek, ten, który Marcin zawiózł po naszej pierwszej randce. I tutaj stąd jechałam później już do domu. Po 13 godzinach i 25 minutach dojechałam w końcu do Warszawy. Czas dzwonić się z rodzinką, gdzie czekają na mnie, bo podobno mają mnie odebrać, nie podobno, tylko mają mnie odebrać. To już koniec naszej przygody z Ameryką Południową. Mieliśmy świetny czas. Spędziliśmy tam 129 dni. Sporo, ponad 4 miesiące. Fajne przygody, dużo zwiedzania. Jest do czego wracać w Kolumbii. Kolumbia jest ogromna, przepiękna. Oprócz Kolumbii, jak widzieliście, przepłynęliśmy całą Amazonkę. Już zaliczyliśmy ją całą. Tak. Jeszcze wliczając do tego naszą podróż dookoła świata. Tam inny kawałek Amazonki robiliśmy i teraz już ją dokończyliśmy. W drugą stronę pod prąd płynęliśmy. I z racji tego, że kilka razy już o tym wspominaliśmy zawsze po naszych podróżach i jakoś nam to nie wychodziło, zrobiliśmy w końcu podsumowanie tej ponad 4-miesięcznej podróży. Ciekawi? Zaczynamy. To ja może zacznę od lotów, bo to była taka niespodzianka. Jeszcze jak byłem w Indiach, kupiłem bilety, Marika jeszcze nie wiedziała. Dopiero się dowiedziała na lotnisku, gdzie leci, więc bilety z Warszawy przez Wenecję, Madryt do Bogoty zapłaciłem 2510 zł za 2 bilety. Tanio. Tanio jak na ten Tak. kierunek, naprawdę tanio. Za to w drugą stronę ja już kupowałam bilety i wcale tak tanio nie wyszło. Zapłaciłam ponad 4602 zł za bilety z Ekwadoru, z Quito do Londynu i później z Londynu Marcin leciał już do Szczecina. Ja za to z Londynu do Luksemburga i później autobusami, zahaczając jeszcze o kilka miejscowości, ale tego już nie wliczam, do Warszawy, więc liczyliśmy tylko tę trasę, która nam wyszła i to wyszło najtańsze połączenie, jakie znaleźliśmy i szukaliśmy go troszeczkę, tak śledziliśmy te bilety i naprawdę ciężko jest wrócić w dobrej cenie z Ameryki Południowej. Do Azji łatwiej znaleźć jakąś cenę w promocji niż tam, a my nie mieliśmy od razu kupionych lotów powrotnych, bo też do końca nie wiedzieliśmy, kiedy wrócimy. Drugą dość ważną rzeczą w podróży to jest oczywiście ubezpieczenie i my byliśmy całą podróż ubezpieczeni. Czasami tam bywało, że się zapomniało kupić jednodniowe jakieś przerwy, ale za ubezpieczenie daliśmy 2122 zł. Średnio wychodzi to około 16 zł na dzień. Za 2 osoby. I jak wiecie, przydało nam się i polecamy Wam zawsze w podróży mieć to ubezpieczenie, bo nigdy nie wiecie, co Wam się może przytrafić. I nawet nie z Waszej winy. I zliczyliśmy sobie całą kwotę, tylko ta kwota będzie bez biletów lotniczych. Czyli wydaliśmy w sumie za te 129 dni 31 222 zł, co daje nam na dzień, no właśnie ile? 3, 2, 1, 242 zł.
z hotelem, z ubezpieczeniem, z jedzeniem, z przemieszczaniem się. Wiadomo, czasami było przemieszczanie się, czasami było spędzanie czasu w jednym miejscu, też wydatki były mniejsze, ale średnia 242 zł. To są wliczone właśnie wszystkie transporty, tak samo lot mieliśmy do Quito, przepraszam, nie do Quito, do Iquitos, do Iquitos, Do Leticji. do Leticji, no właśnie, nie do Iquitos, tym razem leciliśmy do Leticji. Wszystkie te podatki, które trzeba było zapłacić, wszystkie wstępy jakieś, wszystko jest w tej Wszystko cenie. wliczone. No i to wyszło nam ile za miesiąc? 7,5 tysiąca za 2 osoby. Z noclegami, ze wszystkim, właśnie oprócz tych głównych lotów po prostu stąd, z Warszawy, z Polski dolecieć tam i z powrotem. Myślę, że to dobra cena, bo kiedyś liczyliśmy jeszcze w Tajlandii tak na szybko, to było lekko ponad 6 tysięcy złotych, ale też moim zdaniem Tajlandia jest ciupkę tańsza. Ale to też było już z jakieś 4 lata temu, więc wiadomo, że te ceny na całym świecie jakby wzrosły. A całość z biletami wyszła 38 415 zł i w tym są również wliczony jest jeden mikrofon, no, który ja zgubiłam w Kolumbii i też kupiliśmy go w Kolumbii w Cartagenie za 215 zł, tak mniej więcej teraz przeliczając, także to jest taka cena, kwota, która doszła nam dodatkowo. Wydaje mi się, że to jest dobra. 7,5 tysiąca złotych jak na Kolumbię i te transporty tam, to jednak jest okej. Zwiedziliśmy, zresztą byliście z nami, widzieliście i wspieraliście. Z tego, co widzimy po komentarzach, bardzo Wam się podobała ta seria i my też się świetnie czuliśmy w Kolumbii. Ja z chęcią bym wróciła, to był taki mój wymarzony kraj i jeszcze jest w tej Kolumbii co robić. Są rejony, których jeszcze nie odwiedziliśmy i jeszcze jest wschód, jeszcze jest Pacyfik, są jeszcze wyspy, także Wyspy właśnie. jest jeszcze co robić w tej Kolumbii. Tym razem te wyspy właśnie, jak wiecie, też nie wypaliły z racji właśnie mojego zapalenia ucha, ale mam nadzieję, że następnym razem, jak już wrócimy, to i będzie nurkowanie i te wyspy i no, takiego życia karaibskiego trochę doznamy. I Ekwador też nam nie wypalił, bo do Ekwadoru mieliśmy wjechać inaczej i mieć więcej dni w Ekwadorze i jechać od drugiej strony, więc mieliśmy jeszcze kilka rzeczy do zobaczenia, ale no, w Peru nam ten plan nie wyszedł i musieliśmy jechać alternatywną drogą, no i przez to zgubiliśmy kilka dni, które no, mieliśmy zaplanowane już na Ekwador. Tak to jest, jak się jedzie bez planu, po Tak. prostu przed Przygoda. siebie. Przygoda. No i my mieliśmy tą przygodę przez te 129 dni i bardzo Wam dziękujemy, że nam towarzyszyliście, wspieraliście, komentowaliście, udostępnialiście, no i pisaliście tak samo prywatne wiadomości, które zawsze były wspierające. Także bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście. I zapraszamy na kolejną podróż i to już niedługo. A gdybyśmy się już nie widzieli, w takim razie wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć! Mua!